Jesteśmy kilka dni po UTMB i muszę Wam powiedzieć, że te zawody kojarzą mi się przede wszystkim z ogromnym wzruszeniem, szczególnie które odczuwa się na mecie. Związane jest ono z tym, że przekraczam upragnioną linię mety, tą wymarzoną, że ten ból i cierpienie na trasie, które urasta do ogromnych rozmiarów, się nareszcie kończy. Ale też patrząc na zegar i patrząc na miejsce, które osiągnęłam, po prostu czuję się ogromne szczęście, które jest tym większe, im więcej osób mi towarzyszy i im ważniejsze osoby są ze mną. A był oczywiście Maciek, który towarzyszył mi też na całej trasie, mój trener, przyjaciele, osoby z teamu On Running i to jest niezwykłe uczucie, tak jakby powiększać to szczęście właśnie tą ilością osób. UTMB jest dla mnie co roku imprezą czy startem docelowym, do którego przywiązuję największą uwagę, jeśli chodzi o przygotowania, o którym myślę już cały rok i pod kątem którego podejmuję różnego rodzaju decyzje związane czy z treningiem, czy z innymi startami. I przez cały rok już odczuwam ogromne emocje związane z tym startem, ale przed samym startem, przed samym wkroczeniem na linię startową czułam po pierwsze ogromny spokój. W tym roku czułam, że jestem przygotowana, żeby powalczyć o lepszy wynik niż w zeszłym roku. Byłam właśnie skoncentrowana bardzo na sobie, nie na innych zawodniczkach, innych zawodnikach. W tamtym roku miałam bardzo trudny start i pod kątem fizycznym, i pod kątem emocjonalnym. Dlatego obiecałam sobie, że w tym roku będę czerpać przyjemność, będę się cieszyć i na tych emocjach będę się skupiać jak najbardziej. I tak też zrobiłam. Więc wkraczając właśnie do strefy zawodników na linii startu czułam się po prostu szczęśliwa. Popłynęły oczywiście łzy, kiedy oczywiście było słychać już muzykę zapowiadającą starty za kilka minut. Czułam się szczęśliwa też z powodu osób, które poznałam na drodze do UTMB, również ze światowej czołówki zawodników i cieszyłam się, że stoję z nimi na starcie jak równy z równym i to było coś niesamowitego, widząc tłum w Chamonix. Także czułam ekscytację, oczywiście serce biło bardzo mocno, ale przede wszystkim czułam spokój i radość, że w zdrowiu i w dobrej formie dotrwałam do wydarzenia roku. Żeby dobrze pobiec UTMB, żeby dotrzeć na metę w dobrym czasie, muszę te zawody pobiec bardzo spokojnie, szczególnie w pierwszej części. I wiedziałam, że muszę właśnie być bardzo spokojna, bardzo skoncentrowana i tak jak wspominałam, cieszyć się każdym krokiem. Oczywiście, kiedy usłyszeliśmy start i wszyscy ruszyli, byłam trochę przerażona, ponieważ wszyscy ruszyli tak szybko i wiedziałam, że osoby będą mnie mijać, potrącać, więc bałam się tylko o to, żeby na tych pierwszych kilkuset metrach nic sobie nie zrobić. Oczywiście czułam ogromną radość, kiedy przebiegałam przez tłum. Byłam po prostu w szoku, ile było kibiców, jak ci kibice byli zaangażowani, jak krzyczeli, jaka była wrzawa, ale starałam się, żeby ta wrzawa mnie nie przytłoczyła i nie spowodowała, że stracę kontrolę nad swoim biegiem. Dlatego cały czas byłam mimo to skoncentrowana, zerkałam na zegarek, żeby sprawdzić moje tętno, żeby właśnie gdzieś tam obserwować moje samopoczucie i nie popełnić błędu już na pierwszych kilometrach, mimo takiej niesamowitej atmosfery. Czułam się trochę jak zawodnicy, tak sobie wyobrażałam, kolarze na Tour de France czy na innym wielkim turze, bo na innych zawodach biegowych nigdy nie doświadczyłam aż takiej ilości kibiców, pozytywnych emocji, także było to coś niesamowitego. Ale byłam bardzo, bardzo skoncentrowana, mimo że właśnie
właśnie ten tłum mógłby cię nieść i powodować, że przyspieszasz. Natomiast na początku zdecydowanie myślałam o tym, że przede mną jeszcze 160, 140 kilometrów i naprawdę bardzo koncentrowałam się na tym, co jest we mnie, a nie na tym, co jest na zewnątrz. Chociaż kibice na trasie bardzo też pomagali w momentach kryzysu, kiedy słyszałam, że bardzo dobrze wyglądam, że jestem mocna, w środku czułam się już gdzieś tam bardzo, bardzo słabo, to potrafiłam dzięki temu znaleźć nowe pokłady sił, nowe pokłady energii i to jest absolutnie coś niesamowitego. Także czułam przez całą trasę, można powiedzieć, ogromne szczęście i doceniam każde kibicowanie. Natomiast cały czas też starałam się zachować taki wewnętrzny spokój, koncentrację na celu i na dotarciu do mety. 25 godzin i 20 minut na trasie to roller coaster emocji, roller coaster różnych wydarzeń, które wpływają w konsekwencji właśnie na ten finalny rezultat. I muszę powiedzieć, że działo się bardzo, bardzo dużo w mojej głowie i bardzo dużo właśnie tych rzeczy na zewnątrz. Dzięki temu, że w zeszłym roku przebiegłam UTMB po raz pierwszy i było to dla mnie bardzo trudne doświadczenie. Bardzo mnie wszystko bolało w zeszłym roku. Wiedziałam, że w tym roku też nie obejdzie się bez takich odczuć, ale byłam już po prostu na nie gotowa. W zeszłym roku też miałam problemy z odciskami i w tym roku niestety też pojawiły się one już w pierwszej części trasy, czyli po drugim zbiegu, ale już wiedziałam, jak się zachować, jak zareagować. W związku z tym miałam już gotowe scenariusze do reagowania i kiedy przybiegłam do Courmayeur chociażby, to już od razu wiedziałam, że mam pobiec do punktu medycznego, żeby zabezpieczyli moje pięty bez skór, bo niestety odcisk na prawej pięcie zrobił się bardzo duży, ta skóra się odsunęła, więc to był ogromny ból przede wszystkim na zbiegach, ale dobrze wiedziałam, że medycy będą w stanie to zabezpieczyć i będę miała szansę na ukończenie biegu. Dodatkowo myślę, że pierwsza część trasy, czyli do Courmayeur, do około 86 kilometra, przebiegła pomyślnie, przebiegła bardzo dobrze, przebiegła bez kryzysów. Tym razem nie chciało mi się spać w nocy. Bardzo byłam skoncentrowana też na pilnowaniu żywienia, bo wiedziałam, że oprócz przygotowania takiego fizycznego, to przygotowanie żołądkowe, żywieniowe jest po prostu kluczowe dla tak długich biegów. W związku z tym po prostu byłam jak w szwajcarskim zegarku, jadłam żele co 30 minut, piłam izotonik, starałam się jak najszybciej korzystać z punktów odżywczych, ale brać z nich to, co potrzebuję, więc tutaj ta logistyka była absolutnie ważna. Natomiast myślę, że takie już trudniejsze momenty pojawiły się w drugiej części trasy. To już było po około 14-15 godzinach wysiłku. Po Courmayeur zaczęłam mieć pierwsze dołki, że tak powiem, i były to bardzo trudne momenty, ponieważ czułam się bardzo słabo, wydawało mi się, że już nie mam energii, natomiast też miałam przygotowany scenariusz, jak się zachować w takiej sytuacji. Trzeba było po prostu więcej zjeść, dać sobie przestrzeń na to, żeby trochę w tej jaskini cierpienia pobyć. Courtney Dauwalter zawsze mówi, że żeby właśnie tak jakby może nie osiągać sukces, ale przesuwać te swoje granice bólu. Jak się jest w tej jaskini cierpienia, to trzeba ją powiększać, a nie starać się z niej uciec. I to też miałam w swojej głowie i wiedziałam, że nawet jeśli jest mi źle, to powinnam krok za kroczkiem zbliżać się do mety i wiedziałam, że po prostu to za jakiś czas przejdzie i znowu będę miała flow, że tak powiem, lepszego biegania. I faktycznie tak było. Po kilku momentach czułam się już znacznie lepiej. Też bardzo motywowały mnie inne zawodnicy czy inni zawodnicy, do których docierałam, bądź którzy mnie wyprzedzali. Starałam się wypróbować też swoje siły w wyprzedzaniu ich albo utrzymaniu ich tempa, więc to też było coś fajnego. Miałam też nieszczęśliwy wypadek w La Folie. Niestety mój paznokieć u stopy
No, wyszedł tak jakby nad skórę podczas zbiegu. Było to spowodowane, wydaje mi się, że już dużą ilością zbiegów. Gdzieś stopa troszeczkę ruszyła mi się w bucie i pojawił się odcisk, który później pękł i te paznokcie po prostu gdzieś tam się złamały, można powiedzieć, ale też bardzo szybko zareagowałam, wróciłam do punktu medycznego. Nie było to nic nieprzyjemnego, będę dla woli wspominać jako miejsce ogromnego bólu, ale przez myśl mi nie przyszło, że mogłabym nie ukończyć biegu. Lekarze też na miejscu powiedzieli, że po 5-7 minutach powinnam poczuć się bardziej komfortowo z tym palcem, z tym paznokciem, więc starałam się po prostu wrócić do gry i nawet pamiętam, jak leżałam tam na łóżku i gdzieś tam lekarze przeprowadzali mi ten mini zabieg. Nadal jadłam żelę, tak, żeby gdzieś tam nie pominąć upływającego czasu, nie przeoczyć tego momentu, w którym cały czas powinnam dbać o energię. W związku z tym byłam naprawdę bardzo skoncentrowana na tym, co jest najważniejsze dla mnie do ukończenia tego biegu i byłam bardzo zdeterminowana po tym zabiegu. Chciałam gdzieś tam sobie udowodnić i sama siebie zweryfikować, czy z takim bólem będę sobie w stanie poradzić. No i jak widać, sobie poradziłam. Natomiast faktycznie zbiegi były dla mnie coraz bardziej uciążliwe i bardzo wyglądałam jakichś wzniesień czy podejść. Każda zmiana trasy, która gdzieś tam się pojawiła na Utębę, była bardzo też trudna, bo nie znałam niektórych fragmentów, więc wtedy też pojawiały się mniejsze kryzysy. Natomiast myślę, że też największy kryzys pojawił się w Vallorcine, kiedy był taki moment, że opadłam zupełnie z sił, ledwo trzymałam się na nogach, usiadłam na ławce i położyłam głowę i wydawało mi się, że już po prostu nie zrobię ani kroku więcej. Ale znowu interwencja Maćka i gdzieś tam okrzyki trenera bardzo mnie zmotywowały do tego, żeby jeść, żeby się nie poddawać. Miałam mnóstwo kibiców, przyjaciół. Także to dawało mi duży power i potrafiłam w sobie znaleźć jeszcze trochę mocy. Ale faktycznie, jeśli pomyślę o Utębę, to jest to zdecydowanie mieszanka różnych emocji, tych pozytywnych, tych negatywnych. Jest to mieszanka ekscytacji, bólu, szybkiego biegania, wolnego biegania, podchodzenia z kijami, zbiegania, wypłaszczeń. To jest coś zupełnie niesamowitego i niepowtarzalnego, ale bardzo się cieszę, że bardzo byłam skoncentrowana i nie było takiego momentu, w którym chciałabym poddać ten bieg. Była taka sytuacja, w której pomyślałam, czy się w ogóle do tego biegania nadaje, czy się nadaje do biegów ultra, bo byłam już taka zmęczona i wyprzedziła mnie kolejna zawodniczka. Ale tak jakby otrząsnęłam się z tego i pomyślałam, że przecież jesteś 6. na UTMB, że tak, nadajesz się do tego i zapylaj do tej mety. Muszę podkreślić, że UTMB to zdecydowanie, czy w ogóle biegi ultra to zdecydowanie sport teamowy i tutaj bez wsparcia, bez supportu nie można liczyć na tak piękny rezultat. Ja mam to szczęście, że najbliższa mi osoba w tym saporcie jest, wspierała mnie nie tylko na UTMB, ale przez cały okres przygotowań. I muszę powiedzieć, że tutaj, jeśli chodzi o UTMB, te punkty, gdzie support jest możliwy, jest ich w sumie niewiele, bo jest to 5 punktów, a niektóre są oddalone od siebie o niespełna 50 km, czyli możecie sobie wyobrazić, że przez zawody 50-kilometrowe, jakbyśmy podzielili 170 km na mniejsze zawody, no to biegniecie bez supportu, tak? Czyli jest to około 7-8 godzin wysiłku. I w tamtym roku pamiętam, że bardzo mi doskwierał brak mojego zespołu na trasie i bardzo mi się te odcinki dłużyły. Natomiast w tym roku już po prostu byłam gdzieś tam zdeterminowana i wiedziałam, że chcę dotrzeć do nich w jak najlepszym stanie.
Też przed zawodami bardzo jasno określiliśmy zadania, bardzo jasno określiliśmy, że na punktach trzeba być jak w Formule 1, czyli nie robić pikniku na punktach odżywczych, czyli tylko wziąć najbardziej potrzebne rzeczy i wracać na trasę, bo każda minuta była tutaj po prostu ważna. Niesamowite jest to, jak Maciek zna moje potrzeby, jak był absolutnie spokojny w momentach, które były różne, bo przebiegałam na punkt świeża, pełna energii, zadowolona, ale były momenty, w których przebiegałam tak jak Valorsin, po prostu już bez sił, rozklejona, gdzieś tam poruszona w taki sposób, że już nie chciałam wychodzić na tą trasę, bo po prostu już czułam się bardzo słabo, a on zachowywał zimną krew, dał buziaka mocy, wspierał mnie bardzo. Muszę powiedzieć, że nie wyobrażam sobie też przebiegu UTMB bez towarzystwa mojego trenera Iniakiego. Jest to absolutnie mądry człowiek, jest to przyjaciel, jest to osoba, która rozumie mnie jako sportowca, ale też jako człowieka i wie, co na mnie działa mobilizująco i właśnie to cały czas gdzieś tam powtarzał. Dostawałam takie informacje, które mnie budowały. Też dla mnie bardzo ważne jest to, jeśli mój support wierzy w to, że ja jestem w stanie osiągnąć jakiś rezultat, jestem w stanie przybiec na jakiejś pozycji, że jestem w stanie wycisnąć z siebie jeszcze więcej, to im absolutnie bezgranicznie wierzę. I też staram się robić to dla nich, że okej, skoro wy tak mówicie, że jestem w stanie, to pewnie jestem w stanie. Na trasie też byli moi przyjaciele, których widok naprawdę sprawiał mi ogromną radość i też jeśli widziałam ich uśmiechy, to było mi naprawdę dużo łatwiej. Również ekipa z Teamu On była w kilku punktach, robili ogromny hałas i słysząc, że jesteś niesamowita, robisz wielką rzecz, jesteś bardzo dzielna, świetnie wyglądasz, to naprawdę uskrzydla, to naprawdę daje dużą pewność. Też informacje, jak wyglądają inne zawodniczki, że wszyscy są zmęczeni, że wszystkim jest ciężko. To też są takie informacje, że nie jesteś sama, że każdy też przechodzi przez swoje trudne momenty, przez swoje kryzysy, więc trzeba po prostu pamiętać o tym, że krok za kroczkiem i do mety w takiej pełnej mobilizacji, ale naprawdę nie wyobrażam sobie przebiec UTMB bez wsparcia takiego, jakie otrzymałam, a miałam chyba najlepsze na świecie. Mam to szczęście, że towarzyszę Kasi prawie na wszystkich treningach, więc wiedziałem, że jest świetnie przygotowana do tego startu, bo naprawdę zrobiła ogromną robotę tutaj i przez te 2 miesiące, które spędziliśmy w Alpach, ale także przez ostatni sezon, no i oczywiście wcześniejsze lata, no bo UTMB to są zawody, na które nie da się przygotować w miesiąc czy w kilka miesięcy. Do takich zawodów przygotowujemy się na pewno przez całe życie, więc dzięki temu, że wiedziałem, że jest świetnie przygotowana, to nie stresowałem się tym, jak sobie poradzi na tej trasie, aczkolwiek na zawodach ultra, szczególnie takich jak tutaj, czyli 100-milowym, 170-kilometrowym dystansie, wszystko się może zdarzyć, więc też byliśmy przygotowani na to, że przez jakieś problemy, czy to właśnie z powodu kontuzji, może się tak zdarzyć, że Kasia nie osiągnie mety w Chamonix. No i myślę, że tutaj głównie to jest bardzo ważne, żeby support oraz zawodnik byli przygotowani, że takie coś może się wydarzyć i nie można tutaj jakby nawet podczas samych zawodów za bardzo jakby ekscytować się tym wynikiem, bo tak naprawdę zawody kończą się dopiero na mecie, więc jeśli tutaj chodzi o spokój, to na pewno byliśmy spokojni. Oczywiście zdarzyły się takie momenty jak właśnie w La Folie, kiedy Kasi odpadł paznokieć i zobaczyliśmy, że sprawiło jej to ogromny ból, nie mogła stanąć w ogóle na tą stopę. Wróciła do namiotu medyków, po 15 minutach ruszyła dalej na trasę, ale pierwsze kroki to naprawdę był ciężki dla nas widok, no i wtedy nawet rozmawialiśmy, że albo ten ból jej przejdzie, tak jak powiedział lekarz, że po kilku minutach może ją to po prostu puścić i ruszy dalej, no albo będzie trzeba zakończyć zawody. Na pewno byliśmy na to przygotowani z naszym trenerem Iniakim, że jeśli będzie to sprawiało jej ogromny ból i dyskomfort, to
będzie trzeba ją jakby zabrać do samochodu i zakończyć zawody. Dlatego zaraz za La Folie znaleźliśmy miejsce, gdzie przebiegała trasa. Ustawiliśmy się, schowaliśmy się tam za samochodem, żeby zobaczyć na początku i ocenić, jak Kasia się porusza na trasie. No i jak zobaczyliśmy, że biegnie, no to wtedy dopiero zagrzewaliśmy ją do jakby dalszej rywalizacji. No i widzieliśmy już wtedy, że jeśli przetrwała ten największy jakby ból, to dobiegnie do mety i jakby ten nawet chwila może zwątpienia i takiego niepokoju zmieniła się w ogromną radość. Cały support odżył. Zaczęliśmy znowu żartować i jechaliśmy od razu do następnego punktu, bo wiedzieliśmy, że Kasia będzie cisnęła dalej. No i tak właśnie było. Na pewno dla najbliższej osoby start i właśnie gdzieś takie momenty bardzo ciężkie są trudne, dlatego ogromne szczęście miałem właśnie, że nasz trener towarzyszył nam na trasie. Nawet w zeszłym roku, kiedy Kasia miała jeszcze chyba trudniejsze chwile, to powiedziałem po prostu trenerowi, że nie wiem, czy będę w stanie na następnym punkcie zobaczyć i decydować o tym, czy powinna kontynuować bieg. Bo po prostu ciężko czasami patrzeć, jak najbliższa dla ciebie osoba cierpi, słania się na nogach i najchętniej wtedy by się ją zapakowało do samochodu i odwiozło jak najdalej z tej trasy. Dlatego też ważne jest, żeby było takie drugie spojrzenie i w tym wypadku nasz trener idealnie umie jakby zadecydować i w tamtym roku też powiedział, że jeśli zobaczy, że jest jakieś zagrożenie zdrowia, takie poważniejsze, to na pewno nie pozwoli Kasi kontynuować zawodów. No i tamten rok przede wszystkim dał nam ogromne doświadczenie i tutaj nawet jak były trudne momenty, to nie przejmowaliśmy się tak bardzo jak w tamtym roku. Wiedzieliśmy, że Kasia na pewno będzie chciała sama podjąć decyzję, jakby wiedziała, że nie jest w stanie kontynuować tego biegu, to po prostu by zrezygnowała. Tutaj nawet jeśli pojawiły się krótkie chwile zwątpienia, to po kilku czy kilkunastu minutach one przechodziły. W tym roku momentów zwątpienia na UTMB było zdecydowanie mniej, no bo dokładnie to były tylko dwie takie myśli. Pierwsza w Courmayeur, ale to jeszcze było bardzo spokojnie. Byliśmy też bardzo dobrze przygotowani w tym roku dzięki doświadczeniu, jakie w zeszłym roku dostaliśmy z ekipy Marcina Świerca. Wiedzieliśmy, że trzeba się wyposażyć w krótkofalówki, więc wiedzieliśmy, w jakim Kasia dobiega stanie już do punktu medycznego i mogliśmy od razu działać. I tak jak właśnie w Courmayeur wiedziałem, że muszę zorganizować medyków, którzy czekali na Kasię, która dobiegła i od razu mogła skorzystać z ich pomocy. No i ten największy taki moment zwątpienia, no to właśnie punkt w La Folie, na który Kasia wbiegła, napełniła flaski, ruszyła dalej i dosłownie 100 metrów za punktem oderwał jej się paznokieć, co było bardzo bolesne. Tutaj musiała wrócić na punkt odżywczy, skorzystać z pomocy medyków. Zajęło to około 15 minut i dopiero po zabezpieczeniu tego paznokcia mogła kontynuować i ruszyć dalej na trasę. Myślę, że każdy rok startu w tak ważnych zawodach jak Ultra Trail du Mont Blanc przynosi nowe doświadczenie, które gdzieś tam zbieramy. Podglądamy też inne ekipy, które supportują najlepszych na świecie, więc na pewno ten rok przyniósł jakby nowe pomysły, co możemy poprawić, jak robić, żeby przez te punkty jak najszybciej przechodzić. Jesteśmy dobrze przygotowani, ale wiemy, że na pewno możemy jeszcze sporo poprawić i do tego będziemy dążyli. Mamy super zgraną ekipę supportującą, także mamy nadzieję, że w przyszłym roku, bo wrócimy na pewno na trasy festiwalu, nie wiadomo jeszcze na jakim dystansie, ale na pewno wystartujemy. No i wiemy, że z dobrą ekipą supportującą jesteśmy w stanie wspomóc Kasię, tak żeby z uśmiechem pędziła do mety i poprawiała się z roku na rok. Sukces na UTMB czy na innych wielkich zawodach, szczególnie tych bardzo, bardzo długich, to zdecydowanie sukces teamu. Oczywiście największą pracę musi wykonać zawodnik, bo musi być do tych zawodów bardzo dobrze przygotowany
To nie jest 2 miesiące, to nie jest 3 miesiące, to nie jest rok, to nie są 2 lata. Są lata naprawdę ciężkiej pracy, systematycznej pracy, ale w moim przypadku bez takiego codziennego wsparcia Maćka byłoby mi dużo trudniej. Myślę, że nie mogłabym być w tych miejscach, w których jestem, gdybym nie miała partnera, który uprawia ten sam sport, który ma tą samą pasję. Gdybym nie miała też trenera, takiego jak Inaki de la Parra, który patrzy na mój rozwój pod kątem wieloletnim. Jestem zawodnikiem, który rozwija się wolniej niż inni, ale cały czas się rozwijam i jestem w tym rozwoju bardzo stabilna. Ufam Iniakiemu w kontekście takiego rozwoju 5-10-letniego. Za nami 3,5 roku współpracy, więc to dopiero początek. W związku z tym uważam, że bez jego wsparcia, bez jego wiedzy merytorycznej, bez jego wiedzy psychologicznej, takiej mentalnej strony sportu, nie byłabym w tym miejscu, w jakim jestem, nie byłabym takim zawodnikiem, jakim jestem i z pewnością nie byłabym spokojna na starcie. To dzięki niemu, dzięki Maćkowi, dzięki innym osobom, z którymi gdzieś tam współpracujemy, czy z Piotrkiem Komorowiczem, który przygotowuje nas pod kątem motorycznym do zawodów, które były, myślę, że kluczowym elementem zmian wprowadzonych w tym roku w trening, właśnie takiego przygotowania też siłowego, bez gdzieś tam współpracy i konsultacji z Andreą Dylon, która jest dietetykiem, naszym przyjacielem, bez oczywiście wsparcia mojej mamy, mojego taty, moich przyjaciół, którzy też rozumieją, że nie ma mnie w Polsce dosyć często, że nie mam czasu zawsze na to, żeby się spotkać, ale mimo to mnie wspierają i wiem, że teraz po zakończeniu sezonu z wyrozumiałością będą przychodzić na różne gdzieś tam eventy. No nie byłoby tego, nie byłabym takim spełnionym i spokojnym zawodnikiem. No już oczywiście tak fizycznie i tak już sam przebieg eventu no nie byłby tak efektywny, gdyby nie praca całego zespołu. Po pierwsze, oczywiście te takie sprawy techniczne, wymiana flasków, dołożenie żeli, zaopiekowanie się mną pod kątem, nie wiem, zaprowadzenie mnie do medyków, czy nie wiem, danie coś do jedzenia, zmiana taktyki, to tutaj myślę, że takim kluczowym czynnikiem, który powoduje, że jesteśmy w stanie przekraczać swoje granice, to jest to wsparcie właśnie mentalne. To jest to, że ktoś ci mówi, że idzie ci świetnie, że jesteś niesamowita, że świetnie wyglądasz i jesteś bardzo silna. Ty w to wierzysz i mimo, że podczas rozmów z samym sobą przychodzą właśnie takie gdzieś tam dialogi, że jest już ciężko, że właśnie jest się słabym, że się do tego nie nadaje. Wtedy ma się taką gdzieś tam styczność z osobami z zewnątrz, które mówią zupełnie co innego, no to zaczynasz w to wierzyć, twój mózg zaczyna po prostu przyjmować te informacje i koncentrować się na nich. Też support ma taki widok dużo szerszy, bo ja jestem skupiona tylko na sobie, nie wiem co się dzieje na trasie, nie wiem co się dzieje z innymi zawodnikami, a support ma takie informacje, które też pozwalają gdzieś tam zweryfikować gdzieś tam swoją pozycję czy swoje tempo, więc tutaj absolutnie jest to mega ważne i dodatkowo muszę powiedzieć, że to, co też jaką pracę wykonał King Runner Ultra czy wszyscy kibice na trasie, to jest coś niesamowitego, bo to cię napędza cię, jeśli widzisz kamerę, też jak tutaj Grzegorz biega z kamerą, to też napędzało właśnie do tego, żeby się nie poddawać, żeby po prostu każdy krok gdzieś tam przesuwać w kierunku mety, bo też bardzo chciałam zakończyć ten bieg na wysokiej pozycji, którą utrzymywałam przez większość czasu i to naprawdę bardzo mobilizowało, więc nie wyobrażam sobie stanąć na linii startu sama i przebiec ten bieg sama. Wiem, że to jest absolutnie możliwe, bo wiele osób tak robi i wątpię, żeby 2500 zawodników miało tutaj taki pełny support, ale ja mam to szczęście, że mam wspaniałe osoby, które mnie wspierają i pozwalają właśnie robić coraz większe wyniki, coraz lepsze rezultaty, także tu zdecydowanie i takie wsparcie
całoroczne i takie wsparcie już bezpośrednio na biegu jest, myślę, kluczowe. Kiedy zbiegałam z ostatniego punktu odżywczego na La Flégère, jeszcze nie byłam pewna, czy dowiozę to 6. miejsce. Wiedziałam, że już wszystko mnie boli, ale starałam się cisnąć jeszcze ile miałam sił w nogach. Kiedy dobiegłam już do miejsca, w którym przekracza się drogę tym przejściem po schodach, był też mój zawodnik, który właśnie mówił, że świetnie mi idzie. Ja go pytałam, czy właśnie jakaś dziewczyna jest za mną, bo już po prostu zastanawiałam się, czy będę miała wystarczająco dużo sił, żeby odeprzeć powiedzmy atak. I kiedy zobaczyłam już pierwszych kibiców, kiedy zaczęłam słyszeć odgłosy z mety, po prostu zaczęłam czuć ogromne wzruszenie. Kiedy wbiegłam już na ulicę Chamonix, po prostu byłam totalnie wzruszona, tak jak teraz, bo w mojej głowie pojawiły się myśli, że zrobiłaś to, jesteś w top 10 UTMB. I zrobiłaś to z fantastycznym czasem, którego nawet nie zakładałaś, bo w moich największych marzeniach 26-30 to był czas, o który chciałam powalczyć, ale 25-20 to już jest naprawdę wynik, który w poprzednich edycjach dawałby top 3. Poziom rośnie, ale ja rosnę wraz z nim i to czułam właśnie na mecie, że Kaśka, dałaś radę, i jesteś w dobrym miejscu i stać cię na bardzo dużo i to nie jest ostatni raz, kiedy z takim uśmiechem wbiegasz na tą metę. Więc spełniłam swoje marzenie, które pojawiło się już bardzo dawno. Kiedy po raz pierwszy obejrzałam film z UTMB, wiedziałam, że chcę właśnie w takiej wrzawie wbiec na metę. W zeszłym roku mi się to nie udało, byłam bardzo rozczarowana. Biegłam praktycznie na pustą metę, w ciemności i czułam wtedy tylko ogromną ulgę, a w tym roku postanowiłam się cieszyć tym momentem, bo był on po prostu niesamowity, więc czerpałam tą radość, czerpałam tą energię. Oczywiście ulga również się pojawiła, kiedy tylko przekroczyłam linię mety, po prostu położyłam się na ziemi, bo nogi już nie były w stanie mnie utrzymać, ale po prostu czułam tak ogromne szczęście i kiedy podszedł do mnie Maciek, to chyba była najpiękniejsza chwila w moim życiu. Chyba tylko lepsza to była ta, w której się poznaliśmy, więc naprawdę coś absolutnie niesamowitego. Chętnie to powtórzę jeszcze raz. Może nie raz, może kilka razy. Także na pewno moje marzenie zostało spełnione, ale spowodowało, że pojawiły się kolejne. Na pewno będę jeszcze pojawiać się na trasie UTMB, bo wiem, że jestem w stanie urwać jeszcze trochę z tego czasu. Natomiast jestem osobą też bardzo cierpliwą i wiem, że potrzebuję na to kolejne lata pracy, kolejne lata zbierania doświadczeń. I też jestem zawodnikiem, który jest świadomy, że nie każdy bieg będzie lepszy, że nie każdy kolejny bieg będzie lepszym rezultatem, że ultra ma w sobie tak wiele czynników, które wpływają na finalny rezultat, czyli oczywiście kwestia przygotowania, ale też kwestia żywienia, kwestia kontuzji, kwestia jakiegoś nieszczęśliwego wypadku, kwestia odcisków paznokci, wszystkiego tak bardzo mocno wpływa na finalny gdzieś tam rezultat, że trzeba mieć też oprócz takiej ogromnej gdzieś tam organizacji, zbierania tego doświadczenia, to trzeba mieć też troszeczkę szczęścia, żeby to wszystko właśnie zagrało. I nie mogę wam powiedzieć, że wrócę za rok i zrobię lepszy wynik, bo nie jestem tego pewna. Mogę powiedzieć, że wrócę za rok i będę walczyć o lepszy wynik, ale czy go osiągnę, czy dotrę do mety szybciej, to już się okaże na trasie, bo mogą być inne warunki pogodowe, mogę się zupełnie inaczej czuć. To, co mogę obiecać i to, co sama chcę zrobić, to właśnie z ciekawością obserwować swój rozwój i z ciekawością patrzeć, co jeszcze mogę od mojego organizmu i od mojej głowy wymagać, co jeszcze mogę zaprezentować w biegach górskich i z tą ciekawością po prostu będę zaczynać każdy kolejny trening. Także gwarancji wam nie dam, jeśli chodzi o rezultat, ale gwarancję mogę wam dać, że będę próbować, będę się dalej rozwijać i będę starała się dostarczać wam tylu emocji, ile dostarczyłam w sobotę.